Siemano, widzicie teraz pewnego 8 levela przechadzającego się po Edron. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nie posiada on paka. Film ten powstał we współpracy z Tibiantis Online, czyli serwerem, który stara się odtworzyć starą Tibię i jej mechaniki. Jeśli jesteś zainteresowany retro Tibią, to wbij do nich na serwer, przypomnieć sobie stare dzieje. Linki znajdziesz w opisie. Pod pierwszym filmem z błędami jeden z użytkowników napisał komentarz, w którym mówi, że jest możliwe expienie na Edron nie posiadając paka. Zaciekawiło to nas, czy rzeczywiście jest to możliwe, czy po prostu jest to zwykły troll. Jak się okazało, taka możliwość istnieje. Przejdźmy do omówienia, jak to działa. Miejcie tylko na uwadze, że opieramy się na starym silniku z 2006 roku i niekoniecznie wciąż działa to dokładnie w ten sam sposób, mimo że wygląda, że właśnie w ten sposób to działa. Samo przepłynięcie statkiem do Edron czy innych miast premium nie zadziała, bo blokuje nas NPC na statku, który obsłuży nas, jeśli mamy status premium. Nie istnieje też żaden sekretny tunel łączący kontynenty, ani teleport, który jakimś cudem miałby nas tam przenieść. Już w TV77 w silniku znajdował się kod, który sprawdzał, czy gracz posiada premium account i w jakim miejscu się znajduje. Jeśli miał paka, to normalnie logował się w tym samym miejscu. Jeśli jednak znajdował się na terenach dla premium account, a stracił ten status, to był on teleportowany do swojego temple. Uprzednio jeszcze serwer sprawdzał, czy temple nie znajduje się na terenach dla paka, bo jeśli tak, to zmieniają je do temple w Thais. Sama mapa nie ma zdefiniowanych pól, czy jest to kratka pak czy fak. Obszary należące do paka są zapisane w kodzie silnika w sposób ogólny po współrzędnych X i Y. W ten sposób prostymi liniami oddzielone są te dwa typy terenów. Oto przybliżona mapa, jak wyglądało to w 2006 roku. Żółty kolor to obszar premium. Jak widać, obejmuje on wszystkie kontynenty dla paka, a przydziałki to proste linie. Linie te musiały iść wzdłuż granic tzw. sektorów, czyli wycinków mapy o wielkości 32×32 SQM, z których składa się cała mapa Tibi. W tamtych czasach nie było jeszcze zbyt wielu wysp, a tereny premium oddalone były wystarczająco od mainlandu, by ten sposób bez problemu zadziałał. Za wyjątkiem Ruggardu, dla którego tym sposobem nie dało się wytyczyć granicy. Stąd też od zawsze można było pozostać na pakowej części Ruka, a Chipsoft zadbał jedynie, by tamtejsi NPC przypominali nam o niezapłaconych podatkach. Na mapce poglądowej widać jednak, że Edron przecież jest na żółtym obszarze, czyli nie powinniśmy móc się tam zalogować, jeśli nie mamy paka. Przez wiele lat jednak w TV zostało dodane wiele update'ów i co za tym idzie sporo nowych terenów i expowisk. Tak też stało się w przypadku Edron oraz dodanej kiedyś krypty z wampirami. Mimo że sam obszar Edron na powierzchni znajduje się na terenie premium, to tunele prowadzące do krypty wampirów już niekoniecznie. Przynajmniej nie w całości. Linia pionowa oddzielająca mainland od Edron przechodziła mniej więcej tutaj. Schodząc 2 piętra niżej, widzimy, że jeden z pokoi w tunelu znajduje się po lewej stronie granicy, czyli jest to teren należący do darmowego mainlandu. Gdy kończy nam się pak, wystarczy przejść tutaj postacią i się wylogować. Najlepiej tu w rogu, bo to miejsce właśnie sprawdziłem na własnej skórze. Gdy wrócimy mapą na powierzchnię, to widać też, że akurat ten punkt jest bardziej na zachód niż skrajny punkt fortecy orków i jednocześnie bardziej na południe niż Abdendril i Drakoni. Gdy status konta zmieni się na darmowe i będziemy chcieli zalogować się na tę postać, to silnik nie wykryje, by ta znajdowała się na obszarze premium i tym samym nie przeniesie jej do temple. Jest jednak pewien haczyk, który odkryłem przypadkowo, gdy wybrałem się do miasta Edron, by nagrać spacer po nim do intra tego filmu. Jak się okazało, wejście do jaskini wampirów jest już zablokowane dla graczy bez kont premium, co znaczy, że Chipsoft dowiedział się o tym błędzie i postanowił właśnie w ten sposób go naprawić. Tak więc, sposób ten daje nam możliwość expienia jedynie w krypcie wampirów, póki nie padniemy, mamy suple lub nie dostaniemy disconnecta. Po wyjściu z krypty niestety możemy już tylko beztrosko hasać po Edron do momentu wylogowania się z gry. Mapa, którą wam pokazałem, jest mapą poglądową. Możliwe, że przez te wszystkie lata wraz z dodaniem nowych terenów granice paka się zmieniły. Ogólnie takich miejsc jak w Edron może być więcej. Nie byłem jednak w stanie tego sprawdzić, bo nie sądziliśmy, że to się w ogóle uda i w ramach testu postawiłem tylko jedną postać do krypty z wampirami. Oczywistym miejscem do sprawdzenia wciąż może być Ruggard Pak Area. Jeśli byłoby wam mało, być może komuś akurat kończył się pak i chcielibyście poeksperymentować, to administracja Tibiantisa przygotowała kilka punktów, które być może również w ten sposób pozwoliłyby wam zostać na terenach premium. Pierwsze z nich to wysepka, na której toczy się wojna Efretów i Maridów. Warto się ustawić przy lewej krawędzi. Tutaj nie do końca jest pewność, że to zadziała. Drugie miejsce znajduje się w Lions Rock. Warto stanąć w największym pokoju na samej północy. Jeśli masz 1000 level, to może udałoby ci się uniknąć powrotu na fak na wyspie, na którą prowadzi teleport za bramką z 999 levelem. Najlepiej stanąć jak najbardziej na północy wyspy. Co ciekawe, być może nawet w północnej części Bałnaku unikniemy losu darmowego konta. To oczywiście tylko kilka miejsc, w których teoretycznie mógłby ten sposób zadziałać. Nie wiadomo, jak obecnie idą granice między fakiem a pakiem, więc pewności nie ma.
Warto pamiętać, że nawet jeśli uda nam się dostać na tereny premium nie posiadając paka, to wciąż jesteśmy uwięzieni na tych konkretnych lokacjach i kto wie, czy teleporty i inne specjalne drzwi nie posiadają blokad chroniących przed postaciami na darmowych kontach. Jeśli zdecydujesz się przetestować którekolwiek z tych miejsc, o których wspomniałem, to daj znać koniecznie w komentarzu, czy ten sposób zadziałał. Z mojej strony to już wszystko. Jeśli chcecie poczuć klimat retro Tibiki, to wbijcie na Tibiantisa. Jeśli potrzebujecie Gaminate'a, to z kodem GASI10 kupicie go 10% taniej. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Dzięki za oglądanie, pozdro i do zobaczenia na tibijskich szlakach.